To nie jest walizka z kodami jądrowymi. To nie jest coś, czego szukają wielcy tego świata, ale to jest coś, co potrzebują wielcy tego świata, bo dzisiaj recenzujemy masażer. Masażer Kica od Fejutek. Jak widzicie, ma genialne opakowanie. Jest to coś, czego ja osobiście bardzo potrzebuję, bo po spędzeniu roku na kanapie, i nie mówię tutaj o leżeniu na kanapie, żeby oglądać filmy, tylko o leżeniu na kanapie, żeby pracować, bardzo tego potrzebuję, aczkolwiek nawet bardziej moje plecy, no cóż, które mnie po prostu bolą, a taki masażer może bardzo mocno pomóc. Więc zapraszam do jego recenzji. Mamy już naszą walizeczkę, to teraz trzeba zajrzeć do środka i zobaczyć, co w niej znajdziemy. Otwieramy i widzimy, no właśnie, co my widzimy? To widzimy i nie wiemy, co to jest. Dlatego właśnie oglądacie filmy SmartMe i SmartMe Wam powie, co to jest. Zaczynamy od głowicy kulistej. Dzięki tej głowicy jesteście w stanie rozbić sobie duże mięśnie, rozluźnić się ogółem, na przykład po stresującym dniu, a więc jeżeli chcecie się rozluźnić, coś sobie porozbijać właśnie większe mięśnie, no to używacie tej oto głowicy kulistej. To jest chyba ta głowica, której używam najczęściej. Potem mamy głowicę płaską, spłaszczoną i ona jest do mniejszych partii mięśni, które chcemy rozbić. Później mamy głowicę stożkową. Głowica stożkowa jest związana z tymi partiami mięśni, które są głębiej schowane, do których się trzeba bardziej dostać. Zresztą widzicie tutaj, że ona ma właśnie taki kształt, żeby się głębiej dostać. I mamy głowicę w kształcie litery U. Tutaj nawet zrobimy na nią zbliżenie. Ta głowica pozwala nam na rozmasowanie m.in. karku czy ścięgna Achillesa. Więc tak jak widzicie, każdy z tych elementów służy do trochę czego innego i dlatego mamy 4 w zestawie, żeby mądrze ich używać. Jeżeli chodzi o sam masażer, on jest ciężki. To jest plus, a moim zdaniem, że jest ciężki. Bo jak coś jest ciężkie, to znaczy, że jest solidne. Tutaj mamy w tym miejscu ładowanie poprzez mikro USB. Zresztą w zestawie mamy taki kabelek USB-C. Mamy kabelek USB-C, co jest plusem. Tutaj go uruchamiamy, ale to za chwilę, gdy nałożymy konkretne głowice i pokażemy Wam, jak on działa. Jest dosyć wygodny w złapaniu. Aczkolwiek powiem szczerze, jeżeli chodzi o jego użycie, to najlepiej to jest, jak ktoś nas na przykład masuje. Oczywiście sami też możemy, ale na przykład tak jak ja mam problemy z plecami i lędźwiami, to ciężko mi się dostać za krótkie ręce takie życie, więc zawsze potrzebuję kogoś, jakiejś osoby, która mi w tym pomoże. Oczywiście tą osobą jest w tym aspekcie tutaj moja żona. Ale jeżeli chodzi o to, no to tak jak widzicie, urządzenie jest naprawdę solidne, wszystko tu jest solidnie wykonane. To ja teraz nałożę te głowice po kolei i pokażę Wam, jak działają na moim własnym ciele. W tym miejscu mamy przycisk, który uruchamia całe urządzenie. 4 takie diody. Te diody odpalają nam po kolei tryby, które za chwilę Wam pokażę. Raz, 2, 3, 4. Jeżeli chodzi o taki szerszy opis tych trybów, to Was tutaj odwołuję do naszej recenzji pisemnej. A poza tym mamy jeszcze jedną diodę, która gdy zapali się na czerwono, to wtedy wiemy, że urządzenie się rozładowuje i trzeba je podładować. Zaczniemy od tej głowicy kulistej, o której Wam wspominałem, która nam rozbija większe mięśnie. I tak jak widzicie, no to jest po prostu pewna forma masażu. Ja mogę sobie uruchomić tryb pierwszy, tryb drugi. Wtedy ona po prostu szybciej nam uderza. Tryb trzeci i tryb czwarty. To działa nam trochę na podobnej zasadzie. Ja sobie teraz zdejmę tą głowicę i pokażę Wam kolejne. Czyli powiedzmy, że sobie tutaj po prostu będę pokazywał na ręce, bo jest mi mimo wszystko najprościej. Kolejna to jest głowica spłaszczona. I ona, widzicie, no działa na podobnej zasadzie, tak? Czyli masażer je bardzo szybko jakby w nas tak uderza. Oczywiście to nie boli w żaden sposób, a jeżeli macie mięśnie spięte, no to jest bardzo przyjemne.
To jest już taki najmocniejszy tryb. Kolejny, gdy mamy mięśnie głębiej umieszczone, no to mamy ten masażer stożkowy. I tutaj, gdy chciałbym się dostać, nie wiem, gdzieś tutaj do mięśni, nie jestem fizjoterapeutą, ja jestem tylko człowiekiem, który dużo spędza czasu przed komputerem i gdy coś mnie po prostu boli, to chcę to wymasować, więc na naszym kanale nie dowiecie się, które tu są mięśnie. Jakieś są. No i ostatni, to jest najprościej, bo to wiem, że do tego głównie służy. Ścięgna Achillesa nie będę Wam pokazywał, bo to byłoby co najmniej dziwne przy tym stole, ale kark wydaje mi się, że jest w zasięgu kamery. I to jest mega przyjemne. Szczególnie po stresującym dniu, kiedy nagraliście 7 filmów. To sobie takie. A teraz ja nawet odpalę na maksa. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o samo działanie. Ważna rzecz związana z tym masażerem. To jest urządzenie, które może Wam pomóc, ale też które może Wam zaszkodzić. O tym pamiętajcie oczywiście, więc po pierwsze, sprawdźcie sobie, jakie są przeciwwskazania. My część z nich napisaliśmy w naszej recenzji, więc tam możecie zobaczyć, aczkolwiek u producenta oczywiście znajdziecie tego więcej. Więc jeżeli macie na przykład zakrzepicę krwi albo nowotwór, to nie jest urządzenie dla Was. Tutaj zawsze, jeżeli nie macie pewności, czy możecie go używać, to po prostu udajcie się do lekarza, spytajcie się i wydaje mi się, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Pamiętajcie też również, że to nie jest tak, że sobie siadacie, nie wiem, przed komputerem, odpalacie to i walicie sobie tutaj w rękę przez 3 godziny, żeby mieć super luźną, bo to nie o to chodzi. 5 minut na jedną partię mięśni to jest maks i to macie zmieniać. Pamiętajcie, no to ma Wam pomóc, nie zaszkodzić, a były historie nie z tym masażerem, ale z innymi sprzętami takimi trochę związanymi z medycyną, które mogły ludziom szkodzić właśnie przez to, że źle ich używali. Teraz czas na specyfikację techniczną. Moc silnika to 30 W, średni czas pracy to jest 11 godzin, ale no nie używajcie tego masażera bez przerwy przez 11 godzin oczywiście, tylko tak jak Wam wspominałem, to poróbcie sobie tę sesję z umiarem, a czym jest umiar, to sami musicie zdecydować albo spytać się lekarza. Waga to jest prawie pół kilo bez głowicy, więc tak jak Wam wspominałem, no ciężki sprzęt, no ale tak jak mówię, ciężki znaczy dobry. Wymiary to jest 92 mm na 137 na 46. Dobrze leży w mojej dłoni, dobrze leżał również w dłoni Soshi, więc raczej powinien pasować do większości osób. Czas na podsumowanie. Jeżeli chodzi o masażery, jeszcze 2 lata temu one były moim zdaniem mało popularne. Jak ja pierwsze tego typu urządzenia widziałem, nawet rok temu, to były dla mnie naprawdę zaskoczenie, że w ogóle coś takiego istnieje. A teraz po roku siedzenia w domu, siedzenia w jednym miejscu przez wiele godzin, to coraz więcej masażerów się sprzedaje, bo ludzie widzą, że to po prostu nie jest zdrowe. Powinniśmy się ruszać, a jak się nie ruszamy i tylko siedzimy w jednym miejscu, to zaczynają nam się dziać różne złe rzeczy. Jeszcze jedna ważna rzecz związana z tym masażerem. Jeżeli będziecie przesadzać, to on ma taki mechanizm bezpieczeństwa, który powinien się wyłączyć, ale mówię powinien. Więc tutaj zawsze zdrowy rozsądek powinien iść naprzód. No a tak ze swojej strony ja go używam nie wiem, nieregularnie, ale zdarza mi się go używać, kiedy uważam, że powinienem. Soshi podobnie i jesteśmy z niego zadowoleni. Szczególnie też z tego, że on jest taki poręczny, czyli mimo to, że spędzamy większość czasu w domu, to wydaje mi się, że spokojnie można by go wziąć gdzieś w podróż, gdybyśmy chcieli. Te różne końcówki szybko się dowiemy, do czego służą, możecie nawet niż dowiemy, to po prostu przekonamy i będziemy go używać porządnie. Więc jeżeli chodzi o masażery, dla mnie ok, to jest też mój pierwszy masażer, więc nie mam jakiegoś super porównania, ale jest on w porządku. Możecie go kupić na Fejutek. Tam właśnie z Fejutek właśnie dostaliśmy zresztą
ten masażer, no i gorąco Wam go polecamy. A jeżeli chodzi o inne rzeczy, smart lifestyle, tak bym nazwał, bo głównie SmartMe to jest smart home, ale jak widzicie, nie tylko, no to zapraszam Was do naszych pozostałych filmów. Na pewno znajdziecie tam coś dla siebie, na pewno znajdziecie coś fajnego i ciekawego. Dzięki i do zobaczenia.